Ale w momencie, kiedy robię na D, to ten hamulec wcale się nie zwalni. A efekt jest taki, że jadę na hamulcu ręcznym. Importer Fortinga zdecydował się na jedną wersję wyposażenia, zatem ta lista wyposażenia dodatkowego nie istnieje. Dongfeng. Jeśli powiem Wam tę nazwę, to z niczym jej nie skojarzycie. Ja nazywam się Juliusz Szalek, a to jest auto Made in China. Co z tym Dongfengiem? No właśnie, to jest czwarty, najmniejszy z wielkiej czwórki producent samochodów w Chińskiej Republice Ludowej. Jeśli powiem Dongfeng, z niczym tego nie skojarzycie, ale jeśli powiem Citroen C5, Citroen ZX, tak, ten stary Citroen ZX, do tego Civic, do tego X-Trail, to są już bardziej znane modele. Dlaczego o nich mówię? Bo Dongfeng przez ostatnie lata tak naprawdę współtworzył na rynek chiński modele Hondy, Nissana, Citroena, Renault. A gdzie w całej tej motoryzacyjnej układance ustawimy Dongfenga i Fortinga? To jest własna marka chińskiego producenta, jedna z wielu, bo na naszym kanale mogliście już obejrzeć sobie test samochodu, który nazywa się Voya Free. I to jest również marka należąca do giganta Dongfenga. Z tym gigantem bym nie przesadzał, bo co prawda w 2011 roku Dongfeng sprzedał ponad 3 miliony samochodów, to później przyszły chude lata. Te chude lata oznaczają, że dzisiaj Dongfeng produkuje samochodów 670 tysięcy. No dobrze, ale przed nami absolutna nowość. Forting U-Tour albo U-Tour, zależy jak kto chce to wymawiać, minivan. Segment, który w Polsce przestał istnieć. Pamiętacie Sharana? Pamiętacie Alhambrę? No to właśnie to jest taki samochód, tylko że Forting na naszym rynku już jest, bo dzisiaj odbyła się jego oficjalna premiera. Tak, Sharana nie ma, Alhambry nie ma, czyli minivanów nie ma. No dobra, może konkurencją dla tego samochodu jest Kia EV9, ale to jest samochód elektryczny, to jest samochód zdecydowanie większy. Kluczem tutaj do porównania jest trzeci rząd siedzeń. Można by porównać to auto do na przykład całej grupy minivanów w grupie Stellantis albo Toyoty ProAce City, czyli Fiata Scudo. Ale te samochody wyrosły z samochodów dostawczych, a tutaj mówimy o typowo samochodzie osobowym. Koniec z konkurencją. Przechodzimy do Fortinga. Przywykliśmy do tego i nam się to podoba, że jeśli znaczek to tak naprawdę koń albo byk, to wzdychamy z zachwytu. A tutaj mamy tygrysa. Zobaczcie, chińskiego tygrysa. W pierwszej chwili myślałem, że to jest smok, ale to jest przecież tygrys. To jest chiński tygrys. Chiński tygrys jest także widoczny tutaj. Widzicie, jaka nowość? Przy otwieraniu drzwi mamy logo. Zawsze się zastanawiam, po co ta lampka jest i jedyne, co przychodzi mi do głowy, to żeby oświetlała wejście przed samochodem, czyli ten kawałek asfaltu, żeby na przykład nie wlazł w kałużę. A tutaj takich świetlnych elementów jest zdecydowanie więcej. Chodźcie jeszcze raz do przodu, bo jeśli auto wyłączymy, zamkniemy, widzieliście to logo? Ono tutaj świeci. Otwieram samochód. Tada! Przyznacie, że ten przód może komuś przypomina wcięcie Lexusa, ale jest bardzo mocno azjatycki, bardzo ozdobny. Tutaj mamy satynowe ramki, tutaj mamy piano black z tym świecącym logotypem, tutaj mamy też piano blacki. Wszystko może się podobać, robi wrażenie. Mnie osobiście nie do końca przypadło do gustu, ale trzeba powiedzieć, że wszystko jest dobrze zmontowane, nic tutaj nie trzeszczy, a co najważniejsze, trzyma się kupy stylizacyjnie. Zobaczcie, ta srebrna listwa, ona biegnie przez całą linię nadwozia, aż do samego końca. Tutaj mamy kolejny dekor, piano blackowy, słupek D, A, B, C, D, no i oczywiście listwa na górze szyby. Poprosimy światła, prezentacja świateł z tyłu. Dorobiliśmy się asystenta. Mamy światła stopu, a światła normalne włącz, postojowe. Ładnie? Nowocześnie, prawda? Tutaj mamy takie charakterystyczne stop, światło stopu i pasek biegnący przez całą szerokość nadwozia. Z przodu jak to wygląda? Proszę bardzo.
To są światła do jazdy dziennej, LEDowe, a włączmy światła drogowe. Tiara, piękne kryształy, wszystko idealnie zgodnie z trendem w motoryzacji. Nie ma się co dziwić, bo Dongfeng ma duże doświadczenie, jeśli chodzi o produkcję samochodów. Możemy trochę historii. Koncept tak naprawdę powstał w 1969 roku i zaczynał od samochodów dostawczych, od gaza na licencji sowieckiej, tak, na licencji rosyjskiej i wtedy w zasadzie zaczęła się przygoda Dongfenga z samochodami, bo potrzeba było po wojnie koreańskiej stworzyć samochód dostawczy, samochód wojskowy na potrzeby wojska. Dopiero później, wiele lat później, pojawiła się potrzeba zbudowania samochodów, no i stąd nawiązanie współpracy z europejskimi producentami. I jeśli dobrze pamiętam, to był początek lat 90., kiedy właśnie nawiązano współpracę z Citroenem i wtedy zaczęła się przygoda z modelem ZX, o którym wspominałem. Forting ma 4 metry 85 cm długości nadwozia, rozstaw osi jest duży, 2 metry 90 cm. Przyznacie, że same te tylne drzwi, one wyglądają naprawdę na olbrzymie, a to powoduje, że wchodzić do tego samochodu można bardzo wygodnie. Silnik też jest ciekawostką, bo mówiłem o tym, że Dongfeng współpracuje z Hondą, z Nissanem, z Citroenem, z Renault. Właśnie, to jest ciekawa historia. Z Renault, jeśli kupicie sobie Dacia Spring elektryczną, to jest auto produkowane przez Dongfenga w Chinach. My mieliśmy Dacię? Już nie mieliśmy jeszcze. A Dacię na pewno zobaczycie na naszym kanale, bo niebawem ten samochód pojawi się na polskim rynku. O silniku kilka słów, bo to jest przecież istota motoryzacji. Dongfeng nie wstydzi się tego, że współpracuje także z Mitsubishi. I ten silnik tutaj, to jest silnik, żeby nie być gołosłownym, 4A95TD Mitsubishi. Elektronika Boscha, a skrzynia biegów Magny. Dwusprzęgłówka 7-biegowa. Bolączką współczesnych samochodów jest fakt, że nie mają one koła zapasowego. No i powiedzcie, klapa jest regulowana z menu i z ekranu dotykowego. Można sobie wysterować wysokość. To jest niestety najwyższa z możliwych, no ale ja nie jestem chińskiego wzrostu. O, asystent. Poprosimy asystenta. Mógłby być moim synem. 234 litry. Przyznacie, że to niedużo, ale jeśli położymy te fotele, dlaczego tak mówię chętnie o tym kładzeniu tych foteli? Do tego jeszcze wrócę. Bagażnik można powiększyć o tę przestrzeń. Tak, to taki żarcik. Ale można także powiększyć o tę przestrzeń. I tutaj już się robi znacznie więcej miejsca. A dlaczego to wyciągam? Bo nie znajdziecie tutaj koła zapasowego, ale znajdziecie koło zapasowe pod spodem samochodu. Znacie ten patent? Tak, niektórzy powiedzą, że to takie trochę przestarzałe rozwiązanie, ale fajnie, że jest kluczyk, mogłaby być nawet taka jakaś łapka albo motylek i wtedy byłoby to jeszcze znacznie łatwiejsze, a tak muszę tutaj się trochę niestety nagimnastykować, ale co? Koło wyjeżdża. Dojazdówka, proszę bardzo, w razie kłopotów możemy to łatwo, szybko i w miarę w czysty sposób zdjąć na lince, założyć i jechać dalej. Przerwa na reklamę, teraz ja będę to zwijał. Prawda, że jest tutaj jakby luksusowo. Dotykam tego fotela, dotykam tych tapicerek. To jest oczywiście sztuczna skóra, ale bardzo przyjemna w dotyku. Do tego mamy dużo piano black, do tego mamy ładne wnętrze, jeśli chodzi o kolor także. I tutaj jest ważna informacja, bo wiecie, że to nie Chińczycy upraszczają cały proces wyboru samochodu, tylko importerzy. I importer, a importerem Fortinga na polski rynek jest firma, która również handluje bajkiem, uprościła cały proces. I tak naprawdę mamy jedną wersję tego samochodu, jedno wyposażenie, a jedyne co możemy sobie dokupić to jasne wnętrze, kolor za dopłatą i dwukolorowe nadwozie, czyli czarny dach. I to wszystko kosztuje 1900, 2,5 i 2,5 tysiąca złotych. Ale o cenach jeszcze przyjdzie powiedzieć. Miejsca jest tutaj dość dużo, ale nie powiedziałbym, żebym miał tego miejsca pod dostatkiem. Bo fotel mam dostosowany do swojego wzrostu, a mam 198 cm. No i tak mieszczę się tutaj jakby na styk. Trochę ten fotel jest grubszy przez to, że cała ta przestrzeń
no, musi zmieścić taki piękny stolik. Czy to jest przydatne? Dla mnie średnio, ale dla dzieciaków może to być fajne. Dodatkowo tutaj mamy schowek na przykład na coś. To jest wszystko twarde. Tutaj mamy haczyk. Nie mam absolutnie pojęcia, na co ten haczyk jest. Tu mamy drugi haczyk i ten może wiem, a tu mamy jeszcze trzeci haczyk, więc haczyków tutaj mamy bardzo dużo. Fotela już dalej odsunąć nie mogę. Nie mogę go też obniżyć, a cała podłoga jest tak skonstruowana, że kierowca i pasażer siedzą nieco niżej, a drugi rząd jest nieco podniesiony. Żeby było ciekawie, trzeci rząd jest jeszcze bardziej podniesiony. Fajnym bajerem jest fotel, który jest przesuwany w bok, jak w autobusach. Teraz widzę jeszcze więcej w przód i to jest ciekawa opcja. Nie wiem, czy przydatna. Tutaj mamy schowki na telefon. Niestety nie są one niczym wyłożone miękkim, więc mam wrażenie, że ten telefon tam się trochę może porysować. Tu mamy USB i to jest super, bo wtedy nie ciągną nam się nigdzie kable. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Wspominałem, piano black, kratki wylotu powietrza, możliwość regulacji klimatyzacji i USB. I lampeczka, lampeczka tu, to nie jest tylko takie zwykłe podświetlenie, tylko to jest podświetlenie, które tutaj rzuca obraz na podłogę. Jak to by było ładniej, gdyby było tak. Ha, prawda, że ładniej? Prawda. Widzicie te dwa przyciski? To jest podgrzewanie tych foteli i wentylowanie tych foteli. Pokażcie mi auto w tej klasie, które ma drugi rząd foteli wentylowany, nie tylko podgrzewany. Fajny podłokietnik z możliwością regulacji, no i piękne dekory. Silny. Czy je widać tutaj, czy tam? Jak pięknie ten dekor pod chińską sekwoją się świeci. To są oczywiście to takie, nie wiem, jak skrzydełka anioła, czy jakieś takie śmieszne grafiki, ale to wszystko jest całkiem wykonane z niezłych materiałów. Tutaj mamy miękki materiał. To jest oczywiście sztuczne drewno, śmieję się, to nie jest żadna chińska sekwoja, tylko po prostu plastik zwyczajny. Ładny dekor, to jest miękkie, to jest miękkie. Tutaj mamy piano black. Nieźle to wszystko wygląda. No i jasne wnętrze. To jasne wnętrze naprawdę zmienia ten samochód, bo oglądałem wersję z ciemną tapicerką i jest dość ponura. Co prawda, jak ktoś nie lubi plastikowego drewna, to tam ten fragment tapicerki jest akurat zdecydowanie ładniejszy. Niestety nie ma możliwości wybrania sobie właśnie tamtej jakości, tylko musimy być skazani na to, co tutaj jest. No i oczywiście głośnik, ładna klamka plastikowa i duże, olbrzymie te drzwi. Zobaczcie, jakie one są długie. One mają ponad metr szerokości. Nieraz mówiłem Wam, że Chińczycy nie wymyślili jeszcze możliwości składania tego fotela. A jakie byłoby to proste? Gdybym tu na przykład mógł pociągnąć za dźwigienkę, oparcie by się schowało, tu na przykład przejechałoby do przodu. Przecież to jest znany patent w motoryzacji. Nie ma. Muszę zrobić to jak? Muszę zrobić to tak. Nikt nie udaje, że jest tutaj miejsca dla dwumetrowej osoby, no bo moje nogi się tutaj nie mieszczą, ale dla dzieci jest tutaj całkiem wygodnie, bo tak, miejsca nad głową jest sporo, nawet dla mnie. Ta kanapa jest miękka, to nie jest taka twarda ławka przyczepiona tutaj na doczepkę, to jest miękki fotel, fajne oparcie. Dodatkowo co, mogę sobie tutaj jakiś podłokietnik zrobić? Widzicie, ja tu nie mam miejsca nawet na nogę, ale nie, ta kanapa nie jest dzielona, to jest cały element. Co chciałem powiedzieć? Tutaj mamy miejsce na jakiś kubek, miejsce na odłożenie na przykład telefonu. Szkoda, że nie można z pozycji trzeciego rzędu regulować tego fotela. Chciałbym to zrobić, żeby na przykład trochę gdzieś tam zmieścić nogi. No nie mogę, bo tak już od biedy mógłbym podróżować. My ten fotel przesunęliśmy, żeby Silny mógł tutaj ładnie kamerować, tak? Bo ty Silny kamerujesz. Ja jestem reżyserem kina akcji. No ale to trwa wieki, więc to nie jest rozwiązanie na podwózkę na lotnisko i na parking Kiss and Fly, bo od razu byście zapłacili mandat albo opłatę parkingową za półgodzinny postój, bo musicie ten fotel przesunąć do przodu, musicie go później odsunąć i to też nie jest rozwiązanie, bo to jest maksymalnie przesunięty fotel do przodu, no i maksymalnie pochylone oparcie, więc to nie jest patent na to, żeby teraz tędy wyjść. No bo jakbym miał tu wyjść? Tyle, wyszedłem i koniec. Nawet jeśli uznać to przesuwanie fotela do środka kabiny, w tę stronę, to też nie jest patent na to, żeby tędy wyjść i nawet przy założeniu, że to jest jakiś dodatkowy próg, no bo przy tym założeniu ja wychodzę tak.
Słuchajcie, to nie jest wcale takie głupie. Możemy uznać, że to samochód dla tych, którzy kochają gimnastykę. I co ja mam teraz zrobić z telefonem? Jest na to bardzo fajny patent. Samochód wyposażony jest w uchwyt przygotowany do zamontowania uchwytu na telefon. Brzmi skomplikowanie, ale ogranicza się to do takiego małego tutaj dzyndzelka. Tutaj mogę sobie zamontować dowolną łapkę na telefon. Robimy to w bardzo prosty sposób. Ciach, ciach. I po temacie, bo nie mam miejsca na telefon tutaj. Tutaj mamy cup holdery, więc telefonu nie schowam. Tutaj mamy głęboki schowek, mieściłby się tutaj słoik ogórków, więc jedyne miejsce na telefon jest tutaj i to jest całkiem niezłe miejsce, powiem wam. Tutaj mamy schowek z USB, konsola środkowa. Silny twierdzi, że czuje się tutaj jak w toalecie z kafelkami rodem z lat 90. Czy ja wiem, to jest po prostu piękny dekor. Bardzo dobrze, że to nie jest piano black, tylko jest jakaś grafika na tym. Okej, jednemu się podoba, innemu nie. Osobny panel klimatyzacji i to jest ciekawe, że po zwiększeniu na przykład siły nawiewu albo zwiększeniu temperatury od razu wywołuje nam panel klimatyzacji na ekranie centralnym, a to oznacza, że od razu mamy na przykład dostęp do i możliwość sterowania klimatyzacją na tylnym rzędzie siedzeń. Czyli mogę przełączyć się od razu pyk na tył i zmniejszyć na przykład dotykowo już siłę nawiewu. Fajne. Możemy tutaj oczywiście włączyć podgrzewanie tylnej albo przedniej szyby i włączyć jonizację powietrza. Wiem, że jest tutaj filtr cząstek PM i to powietrze, które trafia do samochodu, jest oczyszczane. Kratki wylotu powietrza są okrągłe, to może nie jest bardzo dobre, ale bardzo dobrze, że one są sterowane w taki podwójny trochę sposób. Nie kręcimy tym środkiem, który można by było później ustawić na przykład w nieodpowiednim miejscu i te wszystkie kratki byłyby jakoś tam krzywo poustawiane. To jest element dla tych, którzy lubią porządek. Wszystkie zawsze są poziomo ustawione, a otwarcie i zamykanie odbywa się tym okrągłym przesuwakiem. I bardzo fajnie. A jak tutaj jest z jakością? No i tu niestety mam mieszane uczucia, bo powiedziałem Wam, że jasne wnętrze zawsze poprawia jego jakość. I faktycznie jak na to wszystko tutaj się patrzy, nawet jak to wszystko się tutaj dotyka, to robi naprawdę bardzo dobre wrażenie. Nie dosyć, że mamy tutaj dwukolorową tapicerkę, to jeszcze jakieś takie bardziej brązowe, tudzież pomarańczowe przeszycie. I jeszcze te lwy wyszyte na zagłówkach, swoją drogą na bardzo miękkich zagłówkach, z możliwością regulacji tutaj, nie tylko na wysokość, ale tych boczków, które powodują, że głowa nie lata na boki. Ale jeśli będziemy bardziej dokładni i będziemy bardziej macać tę deskę rozdzielczą, no to okaże się, że nitka, ktoś mi kiedyś zwrócił uwagę, że co to jest nitka z wtryskarki. No to jest, moi drodzy, nitka z wtryskarki, bo to jest nitka plastikowa. Ona tak ma tylko wyglądać. I ona z daleka dobrze wygląda, ale przy bliższym spotkaniu już nie robi tak dobrego wrażenia. To drewno wcale nie jest drewnem. Tutaj jest oczywiście ten plastik już twardy, ale to jest miękkie. Mam mieszane uczucia, bo wydaje mi się, że gdyby nie ten kolor i w tej czarnej wersji, to wygląda jeszcze gorzej, więc podpowiedź, wybierajcie białe wnętrza. I wtedy to całkiem nieźle wygląda. Kierownica, sztuczna skóra, perforowana z możliwością regulacji. I tak, po lewej stronie mamy radio, po prawej stronie mamy tempomat. To nie jest aktywny tempomat, to jest zwyczajny tempomat. Ale mamy system kamer 360 i ekran jest niezłej jakości, kamery również. Mamy konfigurowalny przycisk. Z tym konfigurowaniem tego przycisku też nie jest do końca tak, że możemy sobie dowolną funkcję tutaj wybrać. Możemy wybrać sobie tak naprawdę jedną z 4 funkcji w ustawieniach. I tutaj mamy możliwość sobie wybrania tu czy w samochodzie. O, tu w samochodzie. W samochodzie? Tak, tutaj. O. Możemy wybrać funkcję wyłączenia ekranu. Możemy wybrać funkcję wyciszenia radia i możemy wybrać sobie funkcję zrobienia zdjęcia, bo przecież tutaj mamy kamerę. No i właśnie, skoro możemy zrobić zdjęcie, to gdzie to zdjęcie jest zapisywane? Panie silny, poproszę kartę SD. Dlaczego sam nie pójdziesz? Więc tutaj montujemy kartę SD i wtedy kamera staje się
wideo rejestratorem, który non-stop rejestruje wszystko to, co dzieje się przed naszymi oczyma. Fajne? Fajne. I możemy właśnie tutaj robić sobie zdjęcia. Możemy naprawdę wiele funkcji tutaj ustawiać, jak kwestie lusterek, kwestie otwarcia wysokości klapy i tak dalej, i tak dalej. Możemy, i to jest ciekawe, korzystać tutaj z Apple CarPlaya, nazwijmy to Apple CarPlaya, bo mam informację taką, że kolejne generacje, które trafią na nasz rynek tego samochodu, Fortinga U-Tour, będą wyposażone fabrycznie właśnie w możliwość sparowania telefonu z samochodem. Na razie jest dokładane, dokłada takie zewnętrzne urządzenie, zresztą takie samo rozwiązanie stosuje, przecież importer nadal jest i samochody się sprzedają, importer marki Voya. Tam też była właśnie taka, no nazwijmy to nakładka, bo to jest dodawane tutaj u nas. To działa, można ten telefon podłączyć i wtedy minusem jest tylko to, że tak naprawdę cały ten system przestaje działać, system samochodu, przechodzimy na to, co mamy w telefonie. Żeby wrócić do systemu samochodu, trzeba to urządzenie wypiąć, ono się jakby zresetuje szybko i wtedy mamy już dostęp do tych wszystkich funkcji i radia tu w samochodzie. No i oczywiście mamy te telefony, multimedia i Phone Link, a ten Phone Link, który jest tutaj zainstalowany, no to właśnie, kiedyś Wam też o tym mówiłem, trzeba zainstalować aplikację Carbit Link i to jest aplikacja, która niestety nie jest przez Google'a traktowana jako bezpieczna, dlatego wiele osób się na to po prostu nie decyduje, ze mną włącznie. Chciałbym siedzieć tutaj trochę niżej już niestety nie mogę, dalej nie muszę się odsuwać, ale ta pozycja za kierownicą no nie jest do końca idealna. Chciałbym, tak jak mówię, siedzieć niżej, być może to siedzisko też nie jest za długie, chciałbym tutaj sobie wyciągnąć ten fragment fotela pod udami. Myślę, że dla niższych kierowców będzie tutaj znacznie wygodniej. No i pamiętajmy także o tym, że za mną musi jeszcze się ktoś zmieścić. Przy tym ustawieniu fotela tego miejsca, widzieliście, nie jest jakoś strasznie dużo jak na samochód, który ma 2,90 m rozstawu osi. Po lewej stronie tradycyjne przyciski do oczywiście otwierania szyby, zamykanie, lusterko. Na środku centralnej konsoli mamy dźwignię zmiany biegów, mamy hamulec pomocniczy, mamy system, który pomaga przy zjeżdżaniu z jakichś wzniesień i mamy Drive Mode, czyli 3 tryby jazdy. Sport, Eco i Normal. Co on zmienia? Tylko kwestię ustawienia przepustnicy. Nie wpływa na zawieszenie, nie wpływa na układ kierowniczy, to musimy sobie sterować tutaj ręcznie. A jeśli mówimy już o zawieszeniu, to z przodu MacPherson, z tyłu belka, tradycyjna belka. I tyle. I teraz najciekawsze, chyba jazda, co? Nie. Zanim to muszę Wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo w ostatnim naszym teście bardzo, widzę, Wam się spodobało to, że nieco więcej uwagi przykładamy do wyposażenia samochodu. Zatem mam przed sobą listę i mówiłem o tym, że importer Fortinga zdecydował się na jedną wersję wyposażenia. Zatem ta lista wyposażenia dodatkowego nie istnieje. Co mamy zatem w standardzie? Uwaga, poduszki powietrzne przednie, boczne w fotelach przednich, boczne w fotelach drugiego rzędu i kurtyny powietrzne obejmujące pasażerów trzeciego rzędu. Czyli no, pełne pokrycie, jak dobrze policzyłem, 8. ABS to wiadomo, EBD, SPASR oczywiście tak, elektroniczny system kontroli toru jazdy, to wiadomo. Czujniki zapięcia pasów. Niektóre rzeczy tutaj wypisane są dość śmieszne, bo w zasadzie powinny być uznane za standard, ale już. Asystent ruszania ze wzniesienia mamy, tak, asystent zjazdu ze wzniesienia, o czym mówiłem, i z systemów bezpieczeństwa. Ostrzeganie przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu. Mamy ostrzeżenie o ryzyku kolizji z przodu, system monitorowania ruchu za pojazdem i system monitorowania martwego pola. Mamy także automatyczną zmianę świateł, to jest dość przydatne, elektroniczny hamulec postojowy. No właśnie, czy to jest miejsce na demonstrację hamulca postojowego? Słuchajcie, śmieszna rzecz jest z tym hamulcem, bo w momencie, kiedy robimy na parking, automatycznie zaciąga mi się hamulec, ale w momencie, kiedy robię na D, to ten hamulec wcale się nie zwalnia. A efekt jest taki, że jadę na hamulcu ręcznym. No ale to jest taka niedogodność drobna.
Aktywny system monitorowania ciśnienia w oponach, oczywiście. I co ciekawe, jest aktywny system, no tak, aktywny, bo to się zmienia, tylko jeszcze do końca nie ogarniam tutaj gdzie, ale zaraz to znajdę. Wskazanie temperatury opon. Czyli po takiej jeździe z zaciągniętym hamulcem ręcznym tylne opony na pewno są lepiej rozgrzane. Mamy oczywiście ISOFIX w drugim rzędzie foteli i mamy LEDowe przednie reflektory. Alarm Immobilizer oczywiście tak. Ponad 10-calowy cyfrowy wskaźnik. Tutaj też jest 10, czyli mamy dwa takie 10-calowe ekrany. System kamer 360, mówiłem o tym. Mirror Link, tak. Kierownica wielofunkcyjna, no to oczywistość, radio FM, DAB+. Rejestrator jazdy w obudowie, o tym wspomniałem, i porty USB, no o tym to chyba nie trzeba wspominać. Jeśli chodzi o komfort, to mamy 7 miejsc i to jest jedyna opcja i jedyna konfiguracja wnętrza. Mamy tempomat, mamy wybór jazdy, klimatyzacja automatyczna z systemem oczyszczania powietrza PM2,5 oraz nawiewami na drugi i trzeci rząd siedzeń. No oczywiście. Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 10 kierunkach, ten mój, w 4 kierunkach ten pasażera. Fotele drugiego rzędu regulowane elektrycznie, no dobra, to już przecież wiadome. Fotele przednie drugiego podgrzewane i wentylowane, o tym wspominałem Wam. 3-osobowa kanapa z tyłu, tak, bo tam wejdą 3 osoby. No, najwygodniej chyba ma ta pomiędzy, bo może nogi wyciągnąć. Oczywiście podczas jazdy, a nie tak generalnie. Przycisk start-stop jest, czujnik parkowania, centralny zamek, czujnik zmierzchu i czujnik deszczu, szyby sterowane elektrycznie, ale w specyfikacji jest napisane otwierane i zamykane elektrycznie za jednokrotnym naciśnięciem. A to akurat jest cenna informacja, bo czasami jest tak, że przyciśniemy sobie przycisk otwierania szyby i szyba zjeżdża, ale musimy trzymać w niektórych samochodach, żeby ta szyba podjechała do góry, więc to jest ważna informacja. Zdalne otwieranie i zamykanie szyb, ten system możecie kojarzyć z grupy Volkswagena. Jak to działa? Szyby mam otwarte, wychodzę z samochodu, przyciskam na pilocie zamykanie samochodu i szyby mi się podnoszą. Albo odwrotnie, szyby się otwierają. To jest fajna funkcja w momencie, kiedy wnętrze jest nagrzane. A czemu może być nagrzane? Bo mamy tutaj olbrzymi, panoramiczny dach. Ten dach jest dzielony na pół i on jest otwierany. Jest roletka, co też nie jest ostatnio standardem, bo czasami firmy starają się pokrywać te dachy jakimiś filtrami i to ma powodować, że samochód się nie nagrzewa, ale jednak te promienie docierają, więc tutaj mamy tradycyjną roletkę. Centralny port na uchwyt na telefon, to tak, klimatyzowany schowek i klapa bagażnika sterowana elektrycznie. Trochę chyba Was zanudziłem, ale cóż, 18-calowe felgi, dach panoramiczny otwierany, tapicerka z ekoskóry, to się nazywa ekoskóra. No dobrze. 17-calowe koło stalowe dojazdowe. A jeśli chodzi o te dopłaty, no to tak, tapicerka jasna 1500 zł, kolory niestandardowe, bo standardowy jest tylko w zasadzie szary, więc wszystkie 4 pozostałe wymagają dopłaty 2900 zł, a to dwukolorowe nadwozie wymaga dopłaty 2500 zł. Zatem, mając cenę podstawową 149 tysięcy złotych, 149 900, no to po dodaniu tych dodatków robi się niecałe 160 tysięcy złotych za takie olbrzymie wnętrze i olbrzymi samochód. To co? Jedziemy. Asystent zwrócił uwagę, rozsądną uwagę na jedną rzecz, a że to jest uwaga asystenta, zatem uznam ją za swoją. Bardzo duże drzwi, co pomaga przy wsiadaniu i wysiadaniu, ale w mieście otwarcie takich drzwi w ciasnym parkingu, no to już powoduje, że tego miejsca od samochodu, który stoi obok, musimy mieć zdecydowanie więcej. Jakie to jest wszystko mądre. Ależ irytujący ten dźwięk kierunkowskazu, taki głośny, tępy, bolą zęby aż. Nie powiedziałem Wam, moi drodzy, jakiej mocy jest to silnik, bo to, że to jest silnik Mitsubishi, to już doskonale wiecie. Zatem 177 koni mechanicznych, 260 Nm, przyspieszenie do setki 9,5 sekundy. Może to nie robi wrażenia, ale do takiej codziennej jazdy kto potrzebuje większego przyspieszenia? Jednak ta skrzynia, dwusprzęgłowa, 7-biegowa skrzynia Magny, no ona jest paskudnie długa, ona jest strasznie wolna. Nie podoba mi się to i to, myślę, jest najgorszy punkt tego samochodu.
przede wszystkim przy ruszaniu, przy przełączaniu do przodu, do tyłu, ona działa strasznie wolno. Zresztą zobaczcie, jak to działa w praktyce. Jadę w trybie normal, wciskam pedał gazu, nic się nie dzieje, ja do Was mówię i dopiero teraz zaczynają rosnąć obroty. I rosną dość mocno. To jest silnik turbo doładowany, więc no jest tutaj taka turbo dziura, ale chyba gorsze jest właśnie to, że ta skrzynia jest bardzo ospała. No nie jest to przyjemne, pogodzić się z tym trzeba, kupując sobie Fortinga. Jeśli chodzi o komfort jazdy, to zaskoczył mnie komfort zawieszenia tego samochodu, bo ono jest z jednej strony bardzo miękkie, z jednej strony jest bardzo komfortowe, z drugiej strony na takich poprzecznych nierównościach sprawia wrażenie nieco takiego rozedrganego i to nie jest przyjemne wrażenie, więc mam tutaj mieszane uczucia i jestem rozedrgany trochę, jeśli mówię o tym zawieszeniu, bo na takiej równej drodze ono jest wręcz zaskakująco przyjemne i to jest bardzo fajne. Muszę tutaj zwolnić do 80 km na godzinę i w tym celu wykorzystam sobie co? Oczywiście tempomat, nieaktywny tempomat. Set, proszę bardzo. Ustawiłem sobie na 80, tak? No i jadę. Jest tutaj system, który utrzymuje samochód w pasie ruchu, ale auto nie zwolni, bo to nie jest aktywny tempomat, ani nie przyspieszy, tak jak zrobi to samochód przede mną, więc muszę kontrolować, jak to wszystko tutaj wygląda. Ważna rzecz, o tym wspominałem, mogę ustawić sobie, czy mogę podejrzeć, jak wygląda temperatura opon. Proszę bardzo, oprócz wskazań ciśnienia powietrza mam także wskazania temperatury opon. Chciałem jeszcze powiedzieć o wyciszeniu wnętrza, bo duże przeszklenia, duże drzwi powodują, że w tym samochodzie, no właśnie, jest cicho czy głośno. Przy takiej prędkości 80 km na godzinę to oczywiście to jest, można by powiedzieć, żadna prędkość, ale przyzwyczailiśmy się, przyzwyczaiłem się do aktywnych tempomatów, zbliżałem się do samochodu, który jest przede mną, no i zbliżyłem się na dość niebezpieczną odległość, więc no, tych systemów tutaj takie, które ostrzegają, tych systemów, które są w nowoczesnych samochodach, takich, na które jesteśmy zdani i musimy kupować w Europie, są naszpikowane tymi wszystkimi ostrzegaczami, pikaczami. Tutaj tego nie ma wszystkiego, jest tylko to, co w zasadzie jest absolutnym minimum. I teraz tak, jednemu to się spodoba i ktoś powie, o super, nie ma tego wszystkiego właśnie, co rozprasza, a drugi powie, no nie ma tych systemów, które w zasadzie mają czuwać nad naszym bezpieczeństwem. Czy to dobre, czy to złe? Jeden woli to, drugi wybiera tamto. I to jest, myślę, najlepsze. Mogę teraz przyspieszyć. No, słyszycie, jak ta skrzynia wyje? Silnik wyje, bo tak naprawdę skrzynia pozwala silnikowi na to wycie. Przy prędkości autostradowej 120 km na godzinę robi się tutaj zdecydowanie głośniej i zdecydowanie słychać szum opływającego powietrza, czyli drzwi mogłyby być nieco lepiej wyciszone, ale przynajmniej z dachu nie ma tutaj jakichś niepokojących dźwięków, po prostu jest cicho. Sprawdzimy sobie, jak to wygląda przy wyższych prędkościach, nadal autostradowych, czyli 140. Zaskakująco auto jest też stabilne, ono nie jest jakoś mocno szerokie, jest za to wysokie, ale prowadzi się stabilnie, nie ma takich jakichś przechyłów nieoczekiwanych. Przy 140 na godzinę jest mniej więcej podobnie, oczywiście troszkę głośniej, ale nie przeszkadza to w swobodnym rozmawianiu. Zwolnię. Zawsze poganiacie mnie, silnie mnie pogania, jedź szybciej, a ja dzisiaj mówię zwolnię. No tak, zwolnię. Do ilu? Nie ma tutaj systemu rozpoznawania znaków. Czyli na desce rozdzielczej nie mam wyświetlonej informacji, z jaką prędkością powinienem jechać. A to dobra informacja. Teraz zastanawiam się tylko, czy jadę dobrze. Pozwólcie mi, skoro mam taki magiczny uchwyt na telefon, to wrzucę sobie tutaj nawigację i proszę bardzo, bardzo wygodne i komfortowe rozwiązanie. No tak, całą frajdę z jazdy psuje ta skrzynia biegów. Mam wrażenie, że to jest kwestia oprogramowania, więc jest to do poprawy. Zawieszenie zdecydowanie na plus.
Przestronność kabiny zdecydowanie na plus, jasna tapicerka zdecydowanie na plus. Jeśli chcielibyście zgłośnić radio albo ściszyć radio, to nie szukajcie tutaj nigdzie pokrętła ani przycisku. Nie, jedyne miejsce, gdzie możecie zrobić ciszej lub głośniej, to jest kierownica po lewej stronie. Śmieszne rozwiązanie, ciekawe rozwiązanie. Nie ma tutaj też wielu przycisków. To wszystko jest przeniesione oczywiście do ekranu, oprócz tego panelu klimatyzacji. I on też nie jest na przyciski standardowe, bo te przyciski, one są dotykowe. Widzicie, jak tutaj przyciskam, to nawet mam system, jakby ostrzeganie dźwiękowe, że coś tutaj majdruje. Zrobię sobie 20 i już. Reasumując, Forting U-Tour to jest świetne auto rodzinne. Trzeba się przyzwyczaić do słabej dynamiki. Ta dynamika nie jest porywająca. Trzeba się przyzwyczaić do słabej skrzyni, powolnej, ospałej, ale za to mamy do dyspozycji niesamowicie duże wnętrze, duży samochód i przestronny samochód z bogatym wyposażeniem, bo cokolwiek by nie powiedzieć, to tutaj jest na pokładzie tego auta sporo takich elementów, za które u konkurencji, która w tym segmencie akurat jest dość niewielka, trzeba dopłacać. Przychodzi mi na myśl Volkswagen Multivan, ale to jest tak, z jednej strony mamy większy trochę samochód, z drugiej strony mamy zdecydowanie droższe auto, bo Multivan zaczyna się od 240 000, a to mamy za 149 000 złotych. Mamy system kamer 360, mamy duży panoramiczny dach, możemy tutaj pociągnąć też przyczepę hamowaną 1800, niehamowaną 700 kg, około tam 750 chyba jest. I co najważniejsze, bo myślę, że to jest informacja warta zapamiętania, na razie to auto dostępne jest tylko i wyłącznie z tym jednym silnikiem benzynowym, ale już w przyszłym roku ma się pojawić wersja HEV, czyli tradycyjnej hybrydy, nie miękkiej hybrydy, chociaż tam to rozwiązanie jest, no bym powiedział, takie nietypowe, bo tak naprawdę mamy silnik, skrzynię, generator, to wszystko jest razem sprzężone, ale tradycyjne rozwiązanie hybrydowe i, co najciekawsze, ma się pojawić także hybryda plug-in, czyli hybryda ładowana z gniazdka, ale to jest kwestia przyszłego roku. A na koniec żenujący żart prowadzącego. Jak nazywa się dziewczyna, która zakupuje swoje ubrania? Kopciuszek. Niezłe, co? No dobra, i dotarłem, w końcu znalazłem tą funkcję, gdzie tutaj wyświetlić zużycie paliwa, więc średnie zużycie to jest 8,9 litra. Co uważam, przy samochodzie ważącym 1700 kg i takiej dość dynamicznej jeździe, no bo męczyłem trochę te skrzynie, jest niezłym wynikiem. Można by, myślę, zejść do 8,5, a nawet 8 z lekką ręką, a tak naprawdę lekką nogą.